Witam na kolejnym czytaniu. Wszystkie skorpiony. Dzisiaj zrobimy czytanie na rozkład partnerski. Jest to czytanie ponadczasowe, więc kiedy obejrzycie ten filmik, to powinno ono z Wami rezonować, ale pamiętajcie, że nie z każdym, ponieważ jest to czytanie ogólne i musicie brać z tego tylko to, co do Was pasuje, a może i całe czytanie nie będzie z Wami rezonowało. Zapraszam też do czytań prywatnych. Można wtedy dowiedzieć się więcej i dokładniej. Jest możliwość również wsparcia mojego kanału. Wszystko napisane jest w opisie pod filmem. I przechodzimy teraz do skorpionów. Skorpiony. Wyciągniemy jedną kartę wyroczni dla Was na całe czytanie. I zobaczymy. Mamy kontrakt. I zobaczymy zaraz, co ten kontrakt nam tu mówi. Mówi o partnerstwie, ale też o konflikcie jakimś. Mówi o gotowości do spotkania. Wskazuje na jakieś nawiązanie połączenia albo zawiązanie jakiejś umowy, podpisanie kontraktu, może nawet ślubu. Niezależnie od związku, ta karta wnosi coś więcej niż zwykła umowa, bo wymaga ona dokumentów i może mówić o toczącym się również jakimś postępowaniu prawnym. Jeżeli dotyczy ono Ciebie, to karta wskazuje na to, że zakończy się ona na Twoją korzyść i musisz oczekiwać też na to, co nadejdzie. Zobaczmy teraz rozkład partnerski dla Skorpiona i jaką energię ma Wasza osoba, o której myślicie. Zobaczymy, co tutaj w rozkładzie będzie się pokazywać. Czwórka denarów. Jak się pokazuje przed Wami ta osoba? Dziesiątka buław. Co trzyma w ukryciu albo co odchodzi już do przeszłości. Dwójka mieczy. Co o Was myśli ta osoba? Król mieczy. I z czym do Was wychodzi? Król kielichów. I zobaczymy teraz jeszcze Wasze energie. Jaka jest Wasza energia w tej relacji w stosunku do tej osoby? Czwórka kielichów. Co wnosicie w tą relację? Jak się pokazujecie przed tą osobą? Mamy gwiazdę. Co jest w ukryciu lub odeszło już do przeszłości? Koło fortuny. Co myślicie o tej osobie? Karta trójki buław. I z czym wychodzicie do tej osoby? Kartę maga. Dobrze. Ta osoba pokazuje się jako ktoś, kto dba o poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Być może był niedawno w trakcie załatwiania jakichś spraw istotnych dla siebie i
Może się też pokazywać jako ktoś, kto dba o swoje sprawy finansowe. Również pokazuje się jako osoba, która jest stała w uczuciach, czuje się pewnie. Jeżeli okazuje te uczucia, to stara się okazywać to, co naprawdę czuje. Jest stała w wyrażaniu swoich przekonań. Nie zmienia zdania i dąży do relacji, które mają solidne podstawy na przyszłość, tak? Czyli nie wchodzi w takie związki przygodne. I jeśli chodzi o Waszą relację, to jest nastawiona tutaj na, na trzymanie się tego związku i pewności też co do swoich uczuć. Ta osoba w przeszłości mogła dokonać jakichś ważnych dla niej decyzji, które mogły być bardzo niełatwe, może jakieś powodowały zranienie, były dosyć trudne, musiała iść na jakieś ustępstwa i ważne było podjęcie właściwych decyzji. Pewne sprawy mogły wyjść na jaw, mogły się pokazać i nie było jakby wyjścia z sytuacji, tak? Trzeba było się określić co do jakiejś sytuacji i podjąć konkretne działania, co dla tej osoby było niełatwe. I to spowodowało też spore zmiany w życiu tej osoby albo w sposobie myślenia. Musiał dopasować się do jakiejś sytuacji i pokierować się też w niej intuicją, tak? I to mogło nie być łatwe. I ta osoba pokazuje się Wam jako ktoś po jakichś ciężkich przeżyciach, ciężkich sytuacjach. Mogło go bardzo mocno zaskoczyć, mogły go bardzo mocno zaskoczyć jakieś wiadomości. Jest również, czuje się też odpowiedzialny być może za całą sytuację. Widać, że nie jest mu łatwo, bo żyje ciągle w jakimś konflikcie. Tu przyszło mi do głowy też, że mógł dowiedzieć się o jakiejś zdradzie i ważne było podjęcie tej decyzji, która dla niego nie była łatwa. I teraz jest jeszcze w tej energii takiego poczucia przybicia, tak? Za dużo jest emocji, albo być może za dużo spraw jeszcze, które musi załatwić, albo jest to właśnie taki na nowo w nim tkwi konieczność podniesienia się po przeżytych wcześniej trudnych zdarzeniach, tak? Pokazuje się, że
musiał odejść z jakiejś niewygodnej dla niego sytuacji, odejść z jakiejś być może relacji, zmienić miejsce i podążyć w całkiem nowym kierunku, który no, dla niego nie był łatwym. Nie było to łatwą decyzją do podjęcia, bo z dużym wysiłkiem przyszło mu wyrwanie się z czegoś, co mu nie służyło już, tak? Co być może właśnie przyniosło ten ogromny ciężar. I mimo tego, że nie był w stanie jeszcze rozpoznać celu, dokąd zmierza, dokąd podąża, ta decyzja była konieczna do podjęcia w tej sytuacji, ponieważ on przedstawia się właśnie jako ktoś, kto jest osobą stałą w uczuciach. O Was, co myśli ta osoba? Odbiera Was jako kogoś, kto troszkę dystansuje się od innych. Możecie być dla niego sporym autorytetem, albo też jesteście postrzegani przez niego czy przez inne osoby jako autorytet. Widzi w Was taką osobę, która potrafi zawalczyć o siebie, która wie, czego chce od życia, która potrafi obiektywnie spojrzeć na wiele spraw, ale która może być też trochę chłodna w uczuciach, tak? Tak może Was odbierać. On natomiast ma w sobie bardzo dużo uczuć i miłości w stosunku do Was i pokazuje Wam te uczucia, wnosi do tej relacji bardzo dużo czułości, stara się też Wam zaimponować, stara się też pokazywać dużo ze swej strony wyrozumiałości, dużo spokoju może wnosić w tą relację. To człowiek, który ma bogate życie wewnętrzne, może taka osobowość introwertyczna trochę, ale jednocześnie osoba, która potrafi wyrażać swoje uczucia. Wy tu natomiast pokazujecie się jak ktoś nie do końca spełniony w tej relacji. Może jest tu takie poczucie znużenia tą relacją, znudzenia, może za mało się dzieje w tej relacji, jest nieciekawie, może spodziewaliście się czegoś innego, a pokazuje się zupełnie inna sytuacja. Możecie być troszeczkę rozczarowani tym, co teraz się dzieje. W związku z tym możecie się też zamykać przed tą osobą w swoim własnym świecie i nie wychodzić do niego z tymi uczuciami, tak jak on w stosunku
do Was. Wy chcielibyście, żeby spełniły się Wasze marzenia, Wasze pragnienia. Chcielibyście, żeby ta relacja spełniała Wasze oczekiwania co do miłości. Chcielibyście przeżywać tą miłość bardzo namiętnie, tak aby było zaufanie, harmonia. Tego oczekujecie od tego związku. Ale może się tu czuć, może tu występować taki właśnie brak zagubienie takie, tak, że możecie czuć się zrezygnowani albo też zdezorientowani całą sytuacją, bo być może nie wszystko idzie tu po Waszej myśli. Mamy 9 kielichów, więc chcielibyście przeżywać tą miłość tak jak ta osoba, zatracić się w tych uciechach, tak? Ale jednocześnie jest to pogoń za wrażeniami, za przyjemnościami i tutaj nie widzę chęci stworzenia na ten moment jakiegoś stałego związku. Wy dobrze czujecie się sami ze sobą i dobrze się bawicie, tak? W tej chwili jest dla Was czas na zabawę, na cieszenie się, a z jakiegoś powodu ta relacja Was rozczarowuje. Widzicie, że ta osoba próbuje rozpocząć coś na nowo, zacząć realizować swoje plany. Pokazuje się, że dla Was ta osoba, możecie ją widzieć jako kogoś, kto chciałby czegoś trwałego, że widzi w Was potencjał na dłuższą znajomość, na dłuższą relację. I zdajecie sobie sprawę, że to mogą być inne odczucia niż Wasze, tak? Bo trójka buław może mówić, że ten człowiek ma już jakby określony plan, do którego zmierza i chce, żeby partner dorównał mu kroku. Do przeszłości odchodzi koło fortuny, więc Wy tutaj chcielibyście wziąć już sprawy w swoje ręce. Nie chcecie zdawać się na los. Znacie swoje pragnienia. Wiecie, że wzbudzacie duże zainteresowanie u płci przeciwnej. Jesteście gotowi na zmiany, które niesie życie, tak?
Być może do przeszłości odchodzi też taka poczucie takiej huśtawki uczuć, tak? Raz jestem szczęśliwy, raz jestem nieszczęśliwy, albo wzloty i upadki w związkach. To możliwe, że odchodzi do przeszłości już i wy chcecie, wychodzicie do tej nowej dla was osoby, do tego partnera, z którym jesteście, pokazujecie mu, że potraficie kreować swój świat, tak? Potraficie zafascynować partnera. Tu jest też silny związek seksualny. Pokazywanie drugiej osoby, że możecie razem coś tworzyć. Moglibyście coś razem tworzyć. I mamy 6 kielichów. Ważne dla was jest wniesienie w tą relację takiego poczucia bliskości, tak jak było wyniesione być może z domu rodzinnego. Macie w pamięci to, jak macie dobre wspomnienia z dzieciństwa, tak? I chcielibyście, żeby ta relacja przynosiła też dobre wspomnienia kiedyś, tak? Żeby była między wami przyjaźń, odwzajemnione uczucia. Ale jednocześnie pokazujecie się jako osoba, która stawia granice, która nie da się skrzywdzić, która ma wiele przeżyć już, wiele przeszła już w życiu i być może tak jak on was postrzega jako osobę oschłą, niedostępną, to możliwe, że tak też właśnie wychodzicie do niego. Być może nie mówicie dokładnie o swoich przeżyciach. Rycerz kielichów. Brakuje wam tutaj takiej wylewności uczuć, tak? Flirtu jakiegoś. Tu jest jakby brak tego, znudzenie tym, że nie ma tu takiej spontaniczności ze strony tej osoby. Ale no, widać, że ta osoba jest w jakimś dołku w tej chwili emocjonalnym i że sporo przeszła, więc ona może by chciała wyjść z tymi uczuciami do was i ma ich w sobie dużo, ale być może nie potrafi tego teraz w taki sposób okazać. Zobaczmy w takim razie, co może sprzyjać tej relacji. As pentakli, czyli budowanie wspólnej przyszłości,
robienie wspólnych planów, realizowanie jakichś wspólnych celów, wejście w całkiem nowy początek, zaczęcie od początku i realizowanie krok po kroku swoich celów, dążenie do poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Wtedy będzie szansa na harmonijny, udany związek, tak? Czyli zbudowanie czegoś wspólnie. A zobaczmy, co w takim razie może Wam przeszkadzać. Karta kochanków, czyli niedokonanie żadnego wyboru. Albo zabawa z uczuciami. Tu jest taki ciągły stan zakochania, tak? Czyli tkwienie w tym stanie zakochania bez planów na przyszłość, brak budowania tych planów na przyszłość. Dlatego pojawia się tu konieczność dokonania wyborów dotyczących miłości, określenia się w miłości konkretnego. Zobaczmy, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Mamy kartę Księżyca, kartę Piątki Mieczy i Dwójka Mieczy. Tu się pokazują jakieś niezadowolenie, że nie udało się podjąć żadnej decyzji, nie udało się z czymś ruszyć do przodu, rozstrzygnąć jakichś niepokojów, które być może Wami targały. Albo przejście takie nad sprawami do porządku dziennego, a uznanie, że tak naprawdę nic się nie stało, ale nadal jest ta rozterka, nadal jest ten brak decyzyjności, niemożność podjęcia decyzji, tak jakbyście wszystkiego do końca nie wiedzieli, nie mieli pełnego obrazu sytuacji. Dlatego pojawia się ten lęk, to wahanie, tak? Sytuacja jest jeszcze niejasna, tak? Nie do końca jasna. Jest niepewność co do uczuć. Może się tutaj pokazywać uczucie zazdrości również, poprzez właśnie brak jasnej, klarownej komunikacji, bo jest tu jakaś zaciemnienie jakiejś sytuacji, przez co nie można podjąć ważnej decyzji. I zobaczymy jeszcze, jakie karty wyroczni miłosnej dla Was. Wyciągniemy 3 karty. Błyskawica. Mamy lustro. Dobrze. Błyskawica to są nagłe, nieoczekiwane jakieś wiadomości, wieści, które przyniosą konkretne zmiany, czyli jest tu pokazana transformacja, coś się zmieni. Przyjdzie coś nagle, znienacka i
Może przez to wyjaśnią się pewne sprawy, doprowadzą do jakichś zmian. Złote lustro może mówić o takiej jednostronnej relacji, że mamy tu do czynienia z zaabsorbowaniem się bardziej sobą niż relacją. Jest tu typowo jednostronna, z jednej strony jest tylko płynie ta miłość, a ostatnia karta to dogadzanie sobie, czyli skupianie się na sobie, poczucie też własnej wartości, dbanie o uzdrowienie siebie samego, zwrócenie uwagi na swoje potrzeby. I to wszystko, jeśli chodzi o czytanie dla Was na rozkład partnerski. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne czytania.